Witam. Mamy dzisiaj poniedziałek, 8 lipca 2024 roku. Dzisiaj mija termin drugiego okresu rozliczeniowego za energię elektryczną w moim gospodarstwie domowym. Zobaczmy, jak wygląda dzisiaj stan licznika. Mamy 53 675 kWh energii na liczniku. Za chwilę na tym filmie postaram się Państwu wrzucić dokładny stan licznika sprzed 2 miesięcy, jak to wyglądało. Czyli inwestycja powoli się zwraca. Jest godzina 21:19. Fotowoltaika stoi jak na razie bez zmian. Tak wyglądam ja. I idziemy jeszcze zobaczyć, jak wygląda magazyn i jak wygląda licznik na magazynie. Jesteśmy na miejscu. Tutaj również nic jak na razie się nie zmieniło. Jak możecie zaobserwować, brak zmian. Falowniczki poustawiane. Możemy sobie zobaczyć, jakie obciążenie na każdej z faz. Tutaj wyrównywanie. O, tu jest troszkę większy pobór w tym momencie. Tak jak mówię, dzisiaj robiłem wyrównywanie. Jeszcze tutaj miga dioda E9 oznaczająca właśnie wyrównywanie akumulatorów. Co prawda nie zrobiło się to perfekcyjnie, ale jak widzicie, mamy tutaj pobór 2 kW w tym momencie. Słońce niestety już dawno przestało dawać nam energię. Natomiast jak widzicie, 2 kW prawie z baterii idzie, a napięcie na magazynie 50 V. Mamy w tym momencie tutaj, jak możecie zaobserwować, 6063 kWh. Za chwilę również postaram się dać Wam tutaj w tym filmie stan licznika z przed 2 miesięcy, tego właśnie niebieskiego licznika od magazynu. Rachunku jeszcze niestety nie posiadam rozliczeniowego, natomiast pan, który zajmuje się spisywaniem liczników, u nas tutaj na wiosce chodził w tamtym tygodniu. Licznik był spisany, także już niedługo zobaczymy, jaki będzie rachunek za energię elektryczną za ostatnie 2 miesiące. To jest dokładnie maj, czerwiec, te 2 miesiące. Ostatnia faktura, jak widzieliście na filmie, opiewała na kwotę 220 kilku złotych. Tutaj spodziewam się kwoty rachunku niższej, dużo niższej. Swoją drogą ciekawe, czy nie będę miał kontroli z PGE związanej właśnie z tak niskim zużyciem energii, bo licznik tutaj u mnie zatrzymał się już jakiś czas temu i ciągle ma to samo wskazanie, a to ze względów takich, że po prostu nie wykorzystuje energii z sieci zakładu energetycznego, tylko jak na razie wystarcza mi ta energia, którą tutaj generuje fotowoltaika, którą odbiera magazyn, no i magazyn
przekazuję za pomocą falowników właśnie na dom, na warsztat. To nasze zmienne 220, 230, 240 V, zależy jak kto tam ma ustawione u siebie. W moim przypadku ta instalacja również wzbogacona jest o 3 fazy. Nie jest jednofazowa, także jest trójfazowa. I jak na razie działa to bez żadnych problemów. Akumulatory kwasowe. Dolewałem niedawno do nich właśnie wody. Jakieś 2 tygodnie temu. W tym momencie przy tak intensywnym użytkowaniu akumulatory piją trochę więcej wody, ale to też jest podyktowane tym, że mam ustawione dość wysoko napięcie ładowania, bo w tym momencie troszeczkę to zmieniłem na 59,2, żeby ograniczyć zużycie właśnie wody, natomiast wcześniej miałem ładowanie na napięcie 60 V i to było troszeczkę zbyt wysokie napięcie ładowania, ponieważ akumulatory przy tym napięciu dość szybko traciły wodę, ta woda odparowywała niepotrzebnie i od jakiegoś czasu zmieniłem to napięcie na 59,2 V i przyznam szczerze, że różnica tych 0,8 V wprowadziła bardzo dużo, ponieważ no już tutaj tej wody tak bardzo nie biorą. I tak jak mówię, ostatnią doleweczkę robiłem tutaj jakieś 2 tygodnie temu, jak pamiętam dobrze, i od tej pory jak na razie nie widzę tutaj ubytku, także wszystko jest w porządku. Także moi drodzy oglądający, subskrybenci i nie tylko subskrybenci, instalacja fotowoltaiczna bardzo fajna jest. Na początku faktycznie trzeba było wydać trochę pieniędzy. Natomiast w tym momencie ten zwrot następuje dość szybko. A skąd to wiem? Ponieważ widzę, jakie zużycia są. Mam dokładne informacje o zużyciu na wyjściu, jakie występuje na dom, tudzież bądź na warsztat. I ostatnie 2 miesiące od 8 maja do 8 lipca, czyli do dzisiaj, wykazały tutaj zużycie na poziomie ponad 1800 kWh. Także jest to dosyć sporo energii elektrycznej i cała ta energia została wyprodukowana ze słońca. Oczywiście moja instalacja ma tutaj 12,4 kWp mocy i to 1800 kWh to nie jest nic szczególnego, bo gdybym mógł, albo inaczej, gdybym miał większy magazyn energii, mógłbym tak naprawdę tej energii zgromadzić jeszcze więcej i mógłbym, że tak powiem, wykorzystać jeszcze więcej tej energii. Natomiast w tym momencie ogranicza mnie też moc magazynu i pojemność tego magazynu, ponieważ no, tak jak na przykład ładuję auto elektryczne, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ładować ten samochód z mocą 11 kW, ponieważ w momencie, gdy zaszłoby słońce na chwilę poprzez, no po prostu z powodu jakiejś chmury na niebie, to bardzo duże obciążenie poszłoby z magazynu, czego ja po prostu nie chcę. Nie chcę męczyć tych akumulatorów tutaj. Ja tak bezpiecznie daję im tutaj pracę, albo raczej obciążam je mocą gdzieś tak do 5 kW maksymalnie, mocą ciągłą, ale to też nie przez bardzo długi okres czasu, tylko przez jakąś tam krótką chwilę. Natomiast taki bezpieczny, że tak powiem, ciągły, albo inaczej bezpieczna, ciągła moc, jaka tutaj może w tym moim magazynie
być, to takie 2 do 3 kW i one to znoszą bez większych trudności. To nie sprawia im żadnych problemów, nie męczą się przy tym bardzo. Także gdybym miał większy magazyn o większej pojemności, mógłbym dysponować również większymi mocami chwilowymi, dzięki czemu miałbym też możliwość większego zużywania tej energii, choćby nawet na to, żeby ładować auto elektryczne, które posiadam. Także troszkę jestem jeszcze ograniczony przez właśnie mój magazyn, ale to już muszę przeboleć, to już muszę przegryźć i to już musi mi po prostu jak na razie wystarczyć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, bo już w tym raczej nie będę nic tutaj zmieniał z tym magazynem, mam nadzieję, że w przyszłym roku ten magazyn będzie już w innej technologii, w nowszej, w lepszej. To tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. No i zapraszam na następne filmy. Pozdrawiam. Cześć. I nie bójcie się, zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał tam poniżej, bo zawsze coś ciekawego możecie się ode mnie dowiedzieć. Pozdrawiam. Na razie.